Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiaj opowiem troszeczkę o takim małym, niepozornym urządzonku, jakim jest szybkozamykacz. Wydawać by się mogło nic prostszego, zapinamy, zamykamy, ale warto wtedy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów, o których Wam dzisiaj opowiem. Pierwsza sprawa, budowa takiego szybkozamykacza. Z jednej strony mamy dźwignię z podkładką, z drugiej strony nakrętkę i w środku dwie sprężynki. Bardzo istotne jest to, żeby te sprężynki włożyć węższą stroną do środka. Jeżeli włożymy je odwrotnie, ryzykujemy po prostu zniszczenie tych sprężynek i też to, że szybkozamykacz nie będzie się dobrze zamykał. Ok, druga sprawa, kierunek, w jakim wkładamy szybkozamykacz. Z tyłu jest to bardzo istotne, aby tą dźwigienkę zamontować po przeciwnej stronie niż jest kaseta i przerzutka. Dzięki temu będziemy mieli tutaj łatwy dostęp, w łatwy sposób będziemy mogli sobie to zamknąć, nie będziemy się brudzić, nie będzie z tym problemu. Z przodu nie ma to z jednej strony większego znaczenia, ale ja proponuję z tej samej strony, gdzie mamy dźwigienkę z tyłu, tak samo z przodu, żeby założyć. Ułatwi to nam później przy zakładaniu koła wyznaczenie kierunku, w jakim mamy koło założyć. Teraz kolejna sprawa, jak zamykamy tego typu szybkozamykacz. Po założeniu już koła nie kręcimy dźwigienką, tylko dociskamy ją do końca i wkręcamy nakrętkę z drugiej strony do samego końca. I druga teraz sprawa, z jaką siłą zamknąć szybkozamykacz. Jeżeli chcemy zamknąć i czuć już opór, nie robimy tego na siłę, nie dociskamy, nie kopiemy tego nogą, tylko luzujemy troszeczkę nakrętkę i próbujemy. Nadal idzie to z pewnym oporem. Znowu luzujemy. Jest cały czas czuć jeszcze dosyć duży opór. Jeszcze leciutko, obrót. I powiem Wam, jeszcze jak dla mnie troszeczkę za mocno. Jeszcze lekko luzujemy. I w tym momencie możemy zamknąć. W momencie zamknięcia szybkozamykacza on po prostu zaciska się i nie ma potrzeby robić tego z dużą siłą. Jeżeli ściśniemy za mocno, jest bardzo duże ryzyko, że poniszczymy kulki, które znajdują się w środku w łożyskach i koło nie będzie się kręciło z takim luzem, jak po prostu powinno to wyglądać. I ostatnia sprawa na koniec, ustawienie dźwigienki szybkozamykacza. Są różne szkoły, niektóre osoby preferują ustawienie wzdłuż kierunku jazdy, tak żeby było bardziej aerodynamicznie. Ja jednak wolę ustawiać ją wzdłuż widelca, czy z tyłu, wzdłuż po prostu rurki ramy, tak żeby z jednej strony ograniczyć ryzyko zahaczenia o cokolwiek, z drugiej strony wygląda to według mnie lepiej. Także jak widzicie, szybkozamykacz, takie proste urządzonko, a jednak o wielu rzeczach trzeba pamiętać podczas jego zamykania, tak żeby po prostu koło kręciło się płynnie, tak żeby nie miało żadnych problemów technicznych. A ja dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się, hej!